Jeśli szukasz pierwszego auta RC dla siebie albo jako prezent dla dziecka, to z tego filmu dowiesz się, na co zwrócić uwagę i jak dokonać wyboru podczas zakupu takiego pojazdu. Zaczynamy! Na początek musisz odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Gdzie i na jakiej powierzchni będzie jeździć to auto i ile pieniędzy zamierzasz na nie wydać? Skoro mowa o pieniądzach, zakładam, że jest to Twoje pierwsze auto, dlatego skupię się na propozycjach tańszych, czyli w przedziale cenowym od 100 do około 1000 zł. Wracając do pytania pierwszego. Określ, czy zamierzasz jeździć autem w domu, czy też na zewnątrz, a może i tu i tu. Pomoże to w wyborze odpowiedniej wielkości auta, czyli jego skali. Do jazdy w domu świetnie nadadzą się pojazdy w skali od 1,35 do 1,18. Większe po prostu nie będą miały miejsca do manewrowania. Do jazdy mieszanej, czyli zarówno w domu, jak i na zewnątrz, wybierz auto w skali od 1,24 do 1,16. Natomiast do jazdy na dworze najlepiej nadadzą się auta większe w skali od 1,14 do 1,8, a czasami także do 1,5 lub większej. Kolejna rzecz to nawierzchnia, po której autko ma jeździć. Czy ma być to gładka droga, czy też teren z przeszkodami? Jeśli gładka droga, to w grę wchodzą auta wyścigowe lub do driftu. Trzeba jednak pamiętać, że jeżdżą one zazwyczaj dość szybko i dlatego potrzeba do nich większej powierzchni. Dlatego jeśli szukasz auta do jazdy w domu, postaraj się znaleźć coś, co jeździ nieco wolniej. Jeśli jednak wolisz jazdę terenową, to tutaj sprawa wygląda dużo lepiej, bo autka offroadowe zazwyczaj jeżdżą wolno, więc potrzebują znacznie mniej miejsca i lepiej nadają się do jazdy w domu. Są też nieco łatwiejsze do nauki sterowania, zwłaszcza dla dzieci. Do tego dochodzi jeszcze jedna zaleta aut terenowych. Jazda nimi wolniej się nudzi, bo można angażować się nie tylko w samą jazdę, ale także w budowę toru z przeszkodami. W przypadku małych aut można ustawić w pokoju kilka książek i kartonów i już mamy gotowy tor. Dla aut większych możemy przekopać kawałek ogródka albo wybrać się na wycieczkę do lasu i tam wytyczyć prowizoryczny tor i zorganizować mini zawody. Z doświadczenia wiem, że w takie aktywności chętnie angażują się zarówno dzieci, jak i dorośli. Przejdźmy teraz do prezentacji konkretnych modeli samochodów, które polecam i których nie polecam w danym przedziale cenowym. W cenie od 100 do 200 zł właściwie nie ma nic ciekawego. Można oczywiście kupić zabawki, takie jak ta, ale to niezbyt dobry pomysł, choćby ze względu na kontroler. Mamy tutaj zwykły pad ze strzałkami i sterowanie za pomocą czegoś takiego jest po prostu niewygodne i to zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dużo lepiej i bardziej intuicyjnie sprawdzają się kontrolery ze spustem i kierownicą. Nawet kilkuletnie dzieci są w stanie szybko nauczyć się sterowania autem za pomocą takich kontrolerów. Poza tym, tanie autka mają kiepskie zawieszenie, kiepskie opony i brak sterowania proporcjonalnego. Co to wszystko oznacza w praktyce? Zawieszenie jest najczęściej szczątkowe i nie pracuje prawidłowo, przez co koła mniej trzymają się powierzchni. Opony są twarde, kiepsko trzymają się podłoża i nie da się ich wymienić. A sterowanie proporcjonalne? Chodzi o to, że koła skręcają się od razu, całkowicie w lewo albo w prawo, czyli działają zero-jedynkowo. Tak samo zresztą jak przyspieszenie i zwalnianie. Autko albo rwie do przodu, albo gwałtownie się zatrzymuje. W przypadku sterowania proporcjonalnego koła skręcają się o tyle, o ile przekręcimy kierownicę w kontrolerze. Przyspieszenie i zwalnianie również jest płynne i zależy od stopnia wciśnięcia spustu. Zdecydowanie ułatwia to kierowanie autkiem i warto upewnić się, czy kupowany przez nas pojazd posiada sterowanie proporcjonalne. Przeglądając internet, możecie jednak trafić na modele marki WPL, które w cenie do 200 zł oferują zarówno kontroler z kierownicą, jak i sterowanie proporcjonalne. Nie polecam ich jednak, gdyż łatwo się psują i zamiast cieszyć, tylko denerwują ilością problemów, które występują podczas ich eksploatacji. No chyba, że kupujecie autko, żeby ciągle w nim dłubać i coś poprawiać, albo po prostu nauczyć się budowy aut RC, wtedy model WPL może okazać się dobrym pomysłem. W cenie od 250 do 500 zł można już za to kupić fajne autko do jazdy zarówno terenowej, jak i po asfalcie. Kilka najciekawszych modeli to WL Toys 144001. Jest to autko do jazdy na dworze po utwardzonej nawierzchni typu asfalt lub ubita droga. Jest porządnie wykonane, ma sporo metalowych części, olejowe amortyzatory i nie najgorsze podzespoły. No i jeździ z prędkością ponad 50 km na godzinę. Niestety z tego powodu kiepsko nadaje się na prezent dla dziecka, bo bateria tego auta wytrzymuje jedynie od kilku do kilkunastu minut zabawy. Poza tym w przypadku wypadku, czyli uderzenia takiego autka o nogę, może być to niebezpieczne dla dziecka. Firma WL Toys oferuje również inny popularny model oznaczony numerem 12428, ale niestety wykonany jest gorzej niż wspomniany przeze mnie wcześniej model, dlatego nie mogę go polecić. Za około 250 zł możemy również kupić inne auto, tym razem bardziej terenowe, do jazdy głównie na zewnątrz, choć na upartego można nim jeździć także w domu.
Mowa o modelu Overmax Monster. Autko w skali 1.18, porządnie wykonane, z fajnym kontrolerem i niezłą baterią. Musimy jednak pamiętać, że choć autko wygląda bardzo terenowo, to jednak przeznaczone jest do szybszej jazdy, a nie wolnego pokonywania przeszkód. Będzie ono świetnym prezentem dla starszego dziecka. Następne w kolejce jest autko typu crawler, czyli wolno jeżdżące auto służące do pokonywania trudnych przeszkód. Jest to moim zdaniem najlepszy wybór na początek przygody z autami RC, zarówno dla dziecka, jak i dla dorosłych. W cenie od 300 do 500 zł znajdziemy następujące modele. Hobby Plus CR24 lub bliźniaczy Amevi Ranger AM24. Oba autka są w skali 1 do 24, bardzo fajnie wykonane do jazdy w domu, jak i na zewnątrz, ale tylko po suchym terenie. Bardzo podobnym modelem do nich jest inny crawler, czyli RGT Adventurer V2. W cenie do 500 zł to chyba najlepszy wybór na prezent. Wydając około 600 zł kupimy już inny model Amevi, czyli AMX Rock AM18, znany również pod marką Hobby Plus CR18. Jest to bardzo zbliżona do poprzedniej konstrukcja, tylko nieco większa, czyli lepiej nada się do jazdy na dworze, ale w domu poradzi sobie również bardzo dobrze. W cenie od 600 do 1000 zł znajdziemy najciekawsze moim zdaniem modele samochodów. Przede wszystkim mowa o modelu Axial SCX24. Jest to niekwestionowany król małych crawlerów. Autko w skali 1.24, świetnie wykonane, dostępne w 4 opcjach nadwozia i kilku opcjach kolorystycznych. Bardzo precyzyjne sterowanie, najlepsze właściwości jezdne, jak na swoją skalę oczywiście, i mnóstwo części na rynku do ulepszania i modyfikacji autka. Moim zdaniem jest to najlepszy wybór na pierwsze auto RC, zarówno dla dziecka, jak i dla dorosłego. Dodatkowo w zestawie otrzymujemy wszystkie niezbędne rzeczy do jazdy i ładowania autka, no i samo autko również działa świetnie. Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji na temat tego autka, możecie zerknąć na inne moje filmy, w których omawiam kilka przydatnych modyfikacji i relacjonuję jazdę w terenie. Linki do filmów znajdziecie na końcu tego odcinka lub na stronie mojego kanału. Przejdźmy teraz do najdroższych w zestawieniu aut, czyli pojazdów w cenie około 1000 zł. W tym segmencie znajdziemy auta firmy Kyosho z serii Mini Z. Są to pojazdy w skali 1.24, 1.28 i podobnej, ale znajdziemy tu nie tylko modele typu crawler, ale także autka wyścigowe, a nawet motocykle. Świetna jakość wykonania, bardzo wierne odwzorowanie detali i precyzyjne sterowanie. Oto rzeczy, które cechują te auta. W terenie radzą sobie nieco gorzej niż SCX24, ale i tak są godne polecenia, zwłaszcza dla osób przywiązujących dużą wagę do szczegółowości i detali wykończenia. Na koniec największe auto w tym zestawieniu, kolejne auto terenowe, tym razem skala 1 do 10, a jest to model RGT EX86010CJ. Jest to auto z nadwoziem Jeepa, auto typu crawler, czyli do wolnej jazdy w terenie, świetnie wykonane, porządne, duża ilość metalowych elementów, dobre sterowanie i daje radę nawet w mokrych warunkach. Pamiętajmy jednak, że ze względu na swoją wielkość nadaje się jedynie do jazdy na dworze. Zaprezentowana tutaj lista ma charakter bardzo subiektywny i wiem, że skupiłem się głównie na autach terenowych, ale to dlatego, że po prostu najbardziej takie lubię. Jeśli macie inne pomysły na auto na prezent lub na pierwsze auto RC, piszcie w komentarzach, chętnie poznam Wasze opinie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, jeśli tak, dajcie łapkę w górę i włączcie subskrypcję, a ja zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmów, w którym omawiam i testuję auta RC. Pozdrawiam i do następnego razu.